Cześć, nazywam się Mateusz Buczkowski i w tym filmie podpowiem Ci, jak dobrze wybrać mieszkanie. Zapraszam do oglądania. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy najbliższy las nie jest przeznaczony w przyszłości pod ruchliwą trasę, jak sprawdzić, czy sąsiad nie zasłoni Ci ładnego widoku wysokim budynkiem, gdzie szukać ważnych informacji i jak je czytać, oraz jakie ryzyka i koszty mogą na Ciebie czekać jako przyszłego właściciela, zapraszam do oglądania. Jak ważne jest, aby dobrze rozeznać się przed zakupem, może zobrazować przykład tych domów jednorodzinnych. Ich mieszkańcy budowali je na obrzeżach miasta pośrodku pustego obszaru, licząc zapewne, że sąsiednie działki zostaną również przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Tak się jednak nie stało i obecnie te domki dzielą przestrzeń z dużymi osiedlami, a w najbliższej przyszłości ma tu również powstać kompleks biurowo-mieszkalno-handlowy o powierzchni 22 hektarów. Aby sprawdzić, jakie inwestycje są zaplanowane dla danej okolicy, najlepiej zacząć od przejrzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Znajdziecie go na stronie internetowej najbliższego urzędu, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę. Plany miejscowe składają się z części tekstowej i graficznej. Część tekstowa opisuje generalne założenia dla całego obszaru objętego planem oraz szczegółowe wytyczne dla poszczególnych podobszarów i działek. Definiuje funkcje obiektów, np. szkoła, osiedle, ulica, oraz ich parametry techniczne, takie jak maksymalna wysokość czy powierzchnia zabudowy. Część graficzna to w zasadzie mapa z zaznaczonymi obszarami. Warto zwrócić uwagę na jej legendę. Nie wszędzie plany miejscowe zostały jeszcze sporządzone. Tam, gdzie ich nie ma, urzędy mają dużo większą swobodę w wydawaniu pozwoleń na budowę. To oznacza zazwyczaj większe ryzyko dla sąsiadów. Jeżeli dla obszaru nie ma uchwalonego planu miejscowego, to najlepiej przejrzeć studium uwarunkowań. Można też złożyć wizytę w lokalnym urzędzie i zapytać o plany rozwoju dla danej okolicy. Przeszukując internet, koniecznie przejrzyj też rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń. Dowiesz się z niego, jakie budowy są planowane nie tylko na Twojej przyszłej działce, ale możesz sprawdzić również działki sąsiednie, a nawet całą miejscowość. Jak widać na niniejszym przykładzie, nawet małe kawałki terenu można zabudować np. pawilonem handlowym. Mieszkania skierowane na południe są zazwyczaj lepiej doświetlone i przez to droższe. W tym przypadku zostały przesłonięte i zapewne straciły też na wartości. Stare budynki nie gwarantują niezmienności zabudowy i łatwo zamienić je na coś innego. Takie stare budynki mogą również zostać wynajęte pod uciążliwe usługi, np. warsztat albo hurtownia. Przeglądając dokumenty urzędowe lub foldery od dewelopera, warto zapytać o kolejne etapy inwestycji. Nie wszystkie osiedla są budowane od razu w całości. Budowa kolejnych etapów może ciągnąć się latami tuż za płotem i może znacząco odmienić okolice. Zazwyczaj tak bywa, że najładniejszym widokiem cieszą się lokatorzy ostatnich etapów inwestycji. Jeżeli dookoła działki jest dużo zielonych terenów, to najprawdopodobniej będą tam niebawem powstawać kolejne inwestycje. Z czasem może okazać się, że mała i spokojna uliczka zakorkuje się, jeśli nie ma w planach jej poszerzenia. Każde kolejne osiedle to przeciętnie kilkaset nowych samochodów, a za parę lat puste pole może wyglądać tak. Informacje odnośnie planowanych inwestycji drogowych oraz komunikacji miejskiej można zasięgnąć na stronach poświęconych inwestycjom infrastrukturalnym, np. Siscom. Duże budowy, takie jak obwodnice lub metro, mają często własne strony internetowe. Kolejnym źródłem ogromnej ilości wiedzy jest Geoportal. Zbiera on dane dotyczące przeróżnych dziedzin, takich jak ochrona zabytków, geologia czy warunki wodne. Jako przykład mapa podtopień dla Warszawy. Niestety problem podtopień coraz częściej dotyka duże miasta, zapewne częściowo przez pogodę, a częściowo przez błędne projekty. Wybierając inwestycje, warto kierować się renomą dewelopera i wykonawcy.
Ewentualne naprawy mogą okazać się bardzo kosztowne i uciążliwe dla mieszkańców, jeżeli nie zostaną uznane w ramach gwarancji. Nie wszystkie osiedla starzeją się, powiedzmy, równie pięknie. Problemy wykonawcze lub zła jakość materiałów może wyjść na jaw już w pierwszych latach użytkowania budynku. Ciężko się tak mieszka, a jeszcze trudniej odsprzedać mieszkanie. Rozważając daną lokalizację, popatrz na ogólną mapę miasta i dzielnicy. Czy w okolicy jest rzeka lub tory kolejowe? Czy wystarcza mostów i przejazdów, a może wokół nich tworzą się korki? Jeżeli w pobliżu jest lotnisko, sprawdź, czy działka nie leży na ścieżce podejścia pasa startowego. Możesz też przejrzeć mapy akustyczne, które powinny być regularnie sporządzane i udostępniane. W związku z szybkim rozwojem miast, deweloperzy coraz częściej wkraczają na tereny poprzemysłowe, zabudowując działki po starych fabrykach, odlewniach i tym podobne. Oczywiście skażone grunty każdorazowo powinny zostać wymienione lub poddane rekultywacji. Warto jednak sprawdzić na historycznych mapach, co tam było wcześniej, czy mogło stanowić zagrożenie. Można też poprosić dewelopera o wyjaśnienie tej kwestii. Ewentualne pozostałości substancji chemicznych lub metali ciężkich mogą być toksyczne jeszcze przez długie lata. Kolejnym źródłem zanieczyszczeń są ruchliwe ulice. Jeżeli inwestycja już stoi przy takiej, to przynajmniej wiemy, co kupujemy. Czasem jednak trasa ma dopiero powstać, więc lepiej sprawdzić, czy na ten zielony pas pod oknami nie wiadą niebawem koparki. W internecie jest sporo artykułów na temat mieszkania w pobliżu trasy. Polecam zapoznać się z nimi przed podjęciem decyzji. Źródłem uciążliwego hałasu mogą być również urządzenia montowane na budynku, np. wentylatory. Foldery i wizualizacje nie zawierają często takich szczegółów i może okazać się, że wyrośnie nam przed oknem centrala wentylacyjna. Najlepszym miejscem, gdzie można to sprawdzić, jest projekt wykonawczy. Częstym problemem na nowych osiedlach jest kwestia parkowania. Kiedy już wszyscy lokatorzy się wprowadzą, może okazać się, że auta stoją wszędzie, na chodnikach, trawnikach i drogach pożarowych. W efekcie okoliczne wspólnoty i sklepy zaczynają stawiać znaki zakazujące parkowania, a ty i twoi goście będziecie zmuszeni za każdym razem szukać kawałka chodnika. Warto rozważyć zakup dodatkowego miejsca parkingowego, jeśli masz taką możliwość. Sprawdź, co będzie w pobliżu okien. Emitujące hałas i spaliny auta wjeżdżające do garażu albo dzwoniący bez przerwy domofon mogą dać się we znaki. Podobnie może być z placami zabaw i boiskami, choć ich bliskość mogą docenić rodzice chcący mieć na oku swoje pociechy. Nie wszystkie osiedla powstają w parze z niezbędną infrastrukturą. Dotyczy to głównie lokalizacji odległych od centrów miast. Warto zmierzyć odległość do najbliższego sklepu, szkoły czy przystanku autobusowego. Nie sposób dobrze przeanalizować nieruchomości bez przejrzenia ksiąg wieczystych działek, na których się znajduje. Aby to zrobić, należy wpisać numer księgi w systemie EKW. Każda księga wieczysta posiada 4 działy. Przejrzyj je wszystkie, a w szczególności służebności i inne obciążenia. Przed podjęciem decyzji o zakupie warto jeszcze zapoznać się przynajmniej z podstawowymi założeniami ustawy deweloperskiej, prospektem informacyjnym dewelopera oraz umową deweloperską. Są to dość obszerne zagadnienia, odpowiednie na osobny film. Podobnie jak analiza architektoniczna lokalu, orientacja względem stron świata i innych pobliskich zabudowań, standard techniczny lokalu i przeróbki instalacji oraz projektowanie i realizacja jego wykończenia. Dziękuję, że wytrwałeś aż tutaj i mam nadzieję, że ten film pomoże Ci podjąć lepszą decyzję. Zawarte w nim przykłady i zagadnienia musiałem oczywiście uprościć, aby całość nie trwała zbyt długo. Nie traktuj też proszę zawartych tu porad zbyt dosłownie. Dla każdego z nas najważniejsze są trochę inne rzeczy. Nie ma więc uniwersalnego przepisu na fajne M. Zapraszam Cię do polubienia mojej strony na Facebooku. Jeśli ją polubisz i napiszesz do mnie e-mail, prześlę Ci listę z punktami do sprawdzenia, które omawiam w tym filmie. A jaka cecha mieszkania jest najważniejsza dla Ciebie? Daj znać w komentarzu. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Cześć!